Proces tranzycji jest bardzo skomplikowany i rozłożony w czasie. Gdy pacjent w Timeless przejdzie mastektomię, histerektomię, kwalifikujemy pacjenta do rekonstrukcji penisa. Mamy dwie metody, które stosujemy w Timeless. Jest to falloplastyka bądź metoidoplastyka. O falloplastyce można znaleźć więcej informacji na stronie Chirurgia Płci, obejrzeć materiały wideo, do których zapraszam. Opowiem teraz o metoidoplastyce. Metoidoplastyka jest metodą, która jest stosunkowo rzadko wykonywaną, bo mniej pacjenci się nią interesują. Natomiast potrafi w niektórych przypadkach dać bardzo spektakularne efekty. Metoidoplastykę można wykonać na dwa sposoby. Jest to metoda przede wszystkim kończąca, czyli sama metoidoplastyka skupia się na wytworzeniu zrekonstruowanego penisa, worka mosznowego, całości krocza typowo męskiego, bądź metoidoplastyka może być etapem w kierunku falloplastyki. Żadna z tych metod nie zamyka drogi do falloplastyki. Metoidoplastyka polega na tym, że z naturalnie wyukształtowanego prącia pod wpływem hormonoterapii, które nawet potrafi wydłużyć się do 8 cm, jesteśmy w stanie zrekonstruować narządy. W metoidoplastyce mamy kilka etapów operacji, które są wykonywane w jednym czasie. Przede wszystkim wykonujemy usunięcie pochwy, waginotomię, rekonstrukcję krocza, tak aby w pełni było zamknięte i przypominało krocze męskie, skrotoplastykę, czyli plastykę worka mosznowego, wytworzenie worka mosznowego z warg stromowych oraz rekonstrukcję penisa. Rekonstrukcję penisa w oparciu o łechtaczkę, która jest w odpowiedni sposób przemodelowana. Wykonywane są nacięcia oraz przeszczepy, które powodują, że odtwarzana jest długość penisa, penis się wydłuża nawet do 8-9 cm w zależności od przerostu penisa pod wpływem testosteronu. Oraz ostatnim etapem jest rekonstrukcja cewki moczowej. Tutaj w naszej metodzie potrzebne są dodatkowe przeszczepy błony śluzowej z jamy ustnej. To można zobaczyć na naszym materiale wideo i przybliżymy Państwu technikę wykonania. Samą operację rozpoczyna zabieg polegający na wytworzeniu nad spojeniem łonowym miejsca otworku do przeprowadzenia cewnika, cystostomia. Wykonujemy ją z reguły z pomocą ultrasonografu, tak aby wykonać odpowiednie nakucie pęcherza i wprowadzić cienki drenik, który będzie odprowadzał mocz w okresie bezpośrednio po operacji. Ma to ważne znaczenie, dlatego że w przypadku niedrożności cewnika przechodzącego przez cewkę bądź jego wypadnięcia ryzyko zatrzymania moczu po operacji jest minimalne. Kolejnym etapem operacji jest wycięcie pochwy, wycięcie waginy. W Timeless staramy się usunąć cały narząd z dużą częścią pochwy, także do usunięcia jest stosunkowo krótki odcinek. Bardzo ważne, aby przy usuwaniu narządu rodnego usunąć też dużą część pochwy, gdyż wykonanie tej operacji od strony jamy brzusznej jest o wiele bardziej bezpieczniejsze niż wykonywanie usunięcia pochwy od strony krocza. Usunięcie krocza powoduje, że nie ma tam już tkanki, nie ma tam otworu, nie ma tunelu, jest wszystko zaszyte, założone są szwy na skórę, tak aby otworzyły męskie krocze między workiem mosznowym a okolicą analną. Kolejnym etapem jest formowanie penisa i worka mosznowego. Te etapy się przenikają, więc trudno je wydzielić.
Worek mosznowy rekonstruujemy z warg sromowych większych i niewielkiego fragmentu warg sromowych mniejszych, tak aby w przyszłości pomieścił odpowiedniej wielkości implanty. Sam penis rekonstruowany jest z łechtaczki, która przerasta po testosteronie. Metoda ta pozwala zachować w 100% czucie, pozwala na przeżywanie orgazmów i funkcjonowanie jako mężczyzna. Potrzebne, aby wydłużyć penis, jest poluzowanie więzadeł łechtaczki, tak aby jeszcze dodatkowe centymetry doszły do długości. Przy tej okazji również rekonstruuje się nową cewkę moczową, tak aby od spodu penisa to była możliwość oddawania moczu w pozycji stojącej, w pełni męskiej pozycji przed na przykład pizuarem. Aby zrekonstruować cewkę, wykonać uretoplastykę, konieczna jest śluzówka. Mały fragmencik błony śluzowej z jamy ustnej. Stąd cięcie w jamie ustnej z reguły towarzyszy wykonywaniu operacji metoidoplastyki. Całość prącia i cewki moczowej jest przykrywana skórą z warg sromowych, tak aby wytworzył się napletek, aby wytworzyła się skóra na penisie. Szef jest ukryty od spodu poniżej penisa. Całość operacji kończy plastyka worka mosznowego, wytworzenie odpowiedniej wielkości worka, tak aby pomieścił 2 implanty. W późniejszym etapie przeprowadzamy wszczepienie protez jąder. W niektórych sytuacjach możemy wszczepić specjalny implant penisa, który umożliwi penetrację. Rekonwalescencja po operacji metoidoplastyki jest procesem, który trwa. Jest kilka etapów. Pierwszy etap, kiedy rany się goją, zwykle zajmuje około 2 tygodni do 3. Kolejny etap to etap dojrzewania cewki moczowej. Wtedy funkcjonuje cystostomia, jest założony cewnik w cewce pod prąciem. Etap ten kończy się mniej więcej w 6-8 tygodniu, kiedy decydujemy się na usunięcie cewnika. Pozostaje cystostomia. I gdy funkcja oddawania moczu jest prawidłowa, nie widzimy żadnych zaburzeń, usuwamy cystostomię. Czasem może to zrobić pacjent zdalnie. Wynik leczenia metoidoplastyką jest zaskakująco dobry. Bardzo duża część pacjentów odczuwa ogromną satysfakcję z posiadania czuciowego penisa, odpowiedniego wyglądu penisa. Dla tych, którzy nie są zadowoleni z tego wyglądu, zawsze jest otwarta droga do falloplastyki. Po pewnym czasie niektórzy pacjenci potrzebują czegoś więcej. Czują taką pewną niedoskonałość penisa po metoidoplastyce. Oczywiście są możliwe metody poprawy. Możemy pogrubić penis, nieco go wydłużyć jeszcze, bądź spowodować, żeby był bardziej sztywniejszy. Te zabiegi są wykonywane dodatkowo, ale trzeba poczekać na ostateczny efekt około roku. Później można zdecydować na zabieg korygujący. Zaletą metoidoplastyki jest nieco łagodniejszy przebieg po operacji, większa mobilność i mniejsze restrykcje związane z obserwowaniem miejsca po operacji. Falloplastyka jest doskonalszą metodą, natomiast nie zawsze trzeba przejść pełną falloplastykę, aby czuć się w pełni mężczyzną.